Cześć. Miał wlecieć dzisiaj materiał dotyczący Bastionu, ale wyszło tego o wiele więcej niż się spodziewaliśmy, więc odcinek dopiero wleci za tydzień. Ale niedawno wyszedł nowy materiał od studia Unfrozen na temat aktualizacji świątyni, miasta Volden-Era oraz kilku innych usprawnień, jak i reworku designu aniołków. Więc jako uzupełnienie poprzedniego materiału postanowiliśmy coś na ten temat powiedzieć. Dzisiejszy materiał będzie trochę inny niż zwykle, ponieważ chciałabym przedstawić ten zamek, ten redesign bardziej okiem grafika, z perspektywy graficznej, co zostało zmienione i dlaczego to tak dobrze zagrało. Nie tylko dlatego, że jest to powrót do klasycznego looku. Nie tylko. Więc no co? Zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, że wszyscy wiemy, jak wyglądał stary design tego zamku. I taka notka, będę używać tutaj terminy zamek i świątynia jako terminy zamienne, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, o co chodzi. I no, wiadomo. W tej kwestii, jeżeli chodzi o stary design, stary wygląd tego zamku, zgadzam się totalnie z żużlem, bo na pierwszy rzut oka, jak patrzyliśmy na wygląd tej frakcji, to pierwsze co? Magia. Te wieże z ostrymi zakończeniami sugerowały wieże magów, coś związanego z czarami. No, istna forteca. No przecież forteca w Trójce ma właśnie taki typ budowli. Więc ja się nie dziwię, że mogło to wywoływać takie troszeczkę mieszane uczucia, taki mieszany odbiór w tej kwestii. W filmie studia Unfrozen mamy powrót do korzeni. Mianowicie screen i design nowego zamku bardzo mi się podoba. Dzięki użyciu perspektywy powietrznej jest fajnie zarysowana taka głębia tego obrazu. Na pierwszym planie mamy po prostu zwykłe budyneczki, a w tle mamy majestatyczną, ogromną budowlę, która jest surowa, jednocześnie majestatyczna i niedostępna. Co jest świetne, jak jest poprowadzone światło. Mamy złotą godzinę, the golden hour. Światło jest miękkie, rozproszone. Od razu miałam na myśli, jak patrzyłam na ten design, na ten zamek, Minas Tirith z części Lord of the Rings. Jest podkreślona istota tego zamku, pomimo że jest on na dalszym planie. Od razu światło prowadzi naszą uwagę na ten zamek. Co z tego, że domeczki są na pierwszym planie? One są i pięknie równoważą całą kompozycję, bo zwróćcie uwagę, jeżeli zabralibyśmy te domki, te po prostu boczne budowle, ten zamek przeciążałby strasznie kompozycję. A w tym momencie wszystko jest zrównoważone. Mamy dominację brązów, co równoważy niebieski na dachach 3 budowli. Jedna jest właśnie po prawej stronie, 2 są w dali po lewej stronie, co ładnie równoważy cały ten brąz. Zagranie niebieskim kolorem na dachach budynków wskazuje na to, że muszą one pełnić jakąś specjalną funkcję. I całość fantastycznie się równoważy z dominującym brązem z innych budynków. I powiem wam tyle. Patrząc na zamek, pierwsze wrażenie też, oprócz tego Minas Tirith, więc mogę powiedzieć, że to jest drugie wrażenie, miałam z lochem. Mamy loch w Trójce i na przykład jego wersję z bety, jak wyglądał ten zamek, i wersję już w oryginalnej grze. Więc jest tam także niebo a ziemia. I tak samo tutaj. Ten zamek przed reworkiem był tematycznie nie za bardzo pasował, bo jak już wspomniałam, wyglądał bardziej jak forteca. A teraz wygląda kurde jak zamek. I o to chodziło. Ale słuchajcie, przychodzi też jeszcze jeden problem. Przez to, że ten zamek został tak fajnie zrobiony, reszta frakcji będzie odstawać. Więc jestem ciekawa, jak rozwiążą ten problem. Czy również doczekamy się ulepszeń wizualnych pozostałych frakcji? Czy zostawią to tak, jak jest? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, bo to, jak posłuchali community, to jest bardzo dobry krok do przodu. W dodatku, jak spojrzycie na to miasto, to tam w tle na niebie również latają anioły, a na chmurze jest portal chwały. A skoro o aniołach mowa, zabrano im łuki, a dano tarcze oraz niebiańską włócznię.
I to był bardzo dobry wybór. Bardzo dobra decyzja. Same anioły wyglądają, wyglądem przypominają mi Heroesa 5, a tam były bardzo fajnie zrobione. Przynajmniej takie jest moje odczucie. I jeżeli chodzi również o wygląd, kojarzą mi się z Tyraelem z Diablo 2. Również dają taki vibe. I rework tutaj totalnie na plus. Zwłaszcza jak robiliśmy nasz pierwszy materiał związany z frakcją Zamek, korzystaliśmy z ogólnodostępnych źródeł i właśnie tam była jednostka, która miała na plecach coś a la ostrza, skrzydła i w życiu byśmy nie pomyśleli, że chodzi o anioła. Więc rework zdecydowanie na plus tutaj. I też dostajemy w ogóle neutralną jednostkę w tym update'cie, Sentinela. Wygląda spoko wygląda. Zwłaszcza te skrzydła, które przez ten efekt ognia kojarzą mi się bardziej z Feniksem. Ciekawe w ogóle, czy nazwa Sentinel będzie nawiązywać do korzeni marki, które tkwią w science fiction. Tego dopiero się pewnie dowiemy, jak wyjdzie sama gra. Ale mam taką nadzieję, że coś w tym jest. Patrząc na te zmiany, mam nadzieję, że pociągną to również na inne jednostki, bo rzeczywiście kawalerzyści, nadal wydaje mi się, że potrzebują większej uwagi pod kątem wizualnym. Z takich innych aktualizacji to otrzymaliśmy również nowy design mountów, w sensie został ulepszony. Teraz to nie jest po prostu jakiś konik, którym biega się po polance, ale autentycznie wierzchowiec bojowy, gotowy do walki, pogryźć przeciwnika, z praktyczną zbroją, więc tak, tutaj zdecydowanie poszli w dobrą stronę, bo w końcu czuć, że to jest bohater, a nie jak właśnie słyszałam, takie po prostu kucyki pony. Więc tutaj dobry krok. Z kolejnego usprawnienia, które mi osobiście bardzo siądzie i siądzie, myślę, innym graczom, to są profile kolorów. Że wrzucili takie rzeczy, które bardzo usprawnią grę, że będzie ją po prostu można dostosować pod siebie. Fajną w ogóle byłoby opcją tworzenie własnych profili kolorów. Nie wiem, mam nadzieję, że może coś takiego wprowadzą, chociaż pewnie to by się wiązało z ogromną ilością pracy. I reszta takich aktualizacji dotyczy też widoczności, highlightów, i UI podczas walki jest o wiele czytelniejsze. Zwłaszcza podoba mi się pomysł podświetlanych na inny kolor heksów danych jednostek. Na przykład walczysz z przeciwnikiem i twoje jednostki i heksy, pod którymi, które są pod jednostkami, wyświetlają się na inny kolor niż kolor przeciwnika. I to jest również, uważam, takie fajne usprawnienie pod takie quality grania. Film od studia Unfrozen jest bardzo miłym gestem w stronę graczy, bo pokazuje, że nie jesteśmy ignorowani i że jako community mamy wpływ autentycznie na to, jak ta gra powstaje. I dzięki temu przynajmniej czujemy się bardziej przynależni do tego wszystkiego, że mamy na to wpływ. Moi drodzy, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o taką krótką analizę wizualną, jeżeli chodzi o ten zamek. Jeżeli wam się podobało i chcielibyście zobaczyć taką serię, dajcie znać. I napiszcie mi też, co wy w ogóle myślicie o całym tym reworku, o redesignie tego miasta, o nowych aniołach. A ja tymczasem wraz z resztą ekipy lecimy ogarniać materiały, żebyście dostali właśnie Bastion za tydzień oraz inne materiały. Trzymajcie się i życzę wam wszystkiego dobrego na początek tygodnia. Trzymajcie się, cześć.